Siemanko, z tej strony Dawid. W dniu dzisiejszym chciałbym z Wami poruszyć temat błędu, który popełniałem, jak zaczynałem na rynku kryptowalut w 2017 roku. I takim podstawowym błędem jest patrzenie tylko i wyłącznie na cenę projektu, a nie odnoszenie tego do wartości całego projektu, czyli do kapitalizacji. To, że jednostkowa cena tokena czy coina jest niska, wcale nic nie oznacza. Nie znaczy to, że jest potencjał duży do wzrostów. A jeżeli nie wiecie, w jaki sposób to sprawdzać, zapraszam Was do tego odcinka. Jesteśmy na stronie cryptonumbers.org i u samej góry jest Price to ATH Table i jest to tabela, w której znajdziemy podstawowe informacje liczbowe o projekcie i co przedstawia dokładnie tabela: nazwę projektu, aktualną cenę, szczyt cenowy, datę, kiedy był ten szczyt cenowy, procent, czyli jak daleko jesteśmy od tego szczytu cenowego aktualnie. Następnie mamy informację, ile razy wzrósłby projekt, jeżeli osiągnąłby swój szczyt cenowy przy jednoczesnym braku zwiększania się tych coinów lub tych tokenów w obiegu. Na samym końcu jest market cap. I czym jest market cap? Market cap to jest kapitalizacja, nic innego jak przemnożenie aktualnej ceny razy ilości tokenów w obiegu. Żeby kapitalizacja rosła, musi zwiększać albo jedno, albo drugie. I okazuje się, że cena tokenu może spadać, ale może zwiększać się w tym czasie ilość tokenów w obiegu i wtedy i tak kapitalizacja będzie rosła. Dlatego pamiętajcie, żeby sprawdzać kapitalizację, a nie patrzeć tylko i wyłącznie na cenę. I teraz jeżeli zmienimy na market cap, to widzimy to samo, tą samą tabelę, z tym, że tutaj nieporównywana jest cena, a kapitalizacja. I mamy aktualny market cap, czyli aktualną kapitalizację i szczyt kapitalizacji. Kolejną kolumną jest informacja procentowa odległość aktualnej kapitalizacji od szczytu kapitalizacji i ile razy urosłaby aktualna kapitalizacja, jeżeli osiągnęłaby szczyt kapitalizacji w tym momencie. I jeżeli już na początku widzimy, że jest różnica między mnożnikiem aktualnej ceny do szczytu cenowego, a aktualną kapitalizacją do szczytu kapitalizacji, to wiemy, że jakaś część tokenów w tym czasie pojawiała się w obiegu, czyli token jest inflacyjny. I teraz od razu widzimy, że nawet w przypadku Bitcoina mamy 1,03 raza wzrostu, jeżeli kapitalizacja aktualna osiągnęłaby szczyt kapitalizacji, a jeżeli zmienimy cenę, to widzimy, że jest to 1,06. I co nam to mówi? Mówi to nam tyle, że od szczytu kapitalizacji pojawiła się jakaś podaż w obiegu, czyli zwiększyła się ilość tokenów w obiegu. I tą inflacyjność możemy również sprawdzić poniżej, zaraz do tego przejdziemy. Natomiast jeszcze chciałbym Wam pokazać, że w tym miejscu możemy wpisać nazwę projektu, który szukamy i wtedy wyfiltruje nam wszystkie tokeny, które mają frazę, którą wpisaliśmy w tym miejscu, w tym oknie. Również możemy kliknąć Other Filters i możemy poszukać jakiegoś projektu, na przykład po nazwie, po rankingu na rynku kryptowalut, albo na przykład jeżeli szukamy tokena, który miałby potencjał, aby urosnąć, jeżeli chodzi o market cap i wpisujemy w Multiply to Market Cap ATH from, czyli od 9 do 10. I widzimy, że w tym momencie taki potencjał ma Polygon i PancakeSwap. Polygon jest 55. projektem według market capu. PancakeSwap jest trochę słabszy, ponieważ ma 112 miejsce w market capie. Natomiast oczywiście żadnej decyzji nie podejmujemy, tylko i wyłącznie na tej podstawie. Możemy zwiększyć, na przykład, że chcemy poszukać projekt, który nawet 15 razy ma szansę urosnąć. Możemy to sobie usegregować i widzimy, że Decentraland ma możliwość urosnąć ponad 13 razy, jeżeli aktualnie jego market cap wróciłby do szczytu kapitalizacji. Natomiast pamiętajcie, że ten szczyt był osiągnięty w poprzedniej hoście, gdy był hype na metaversy, ponieważ Decentraland to jest projekt z niszy Metaverse, mamy EOS i tak dalej. Możemy sobie w ten sposób filtrować różne projekty. Oczywiście nie musimy filtrować tylko mnożnikiem market capów, możemy filtrować mnożnikiem cenowym, albo możemy na przykład pokazać, że chcemy coś, co rośnie między 10 a 20 razy, ale w rankingu będzie od 1 do 200 miejsca, ponieważ nie chcemy jakichś projektów, które są 300, 400 i więcej w market capie. I widzimy w tym momencie, że Internet Computer ma taki potencjał według tylko i wyłącznie tego jednego wskaźnika, IOTA, Theta i tak dalej. Oczywiście, jeżeli jakiś z tych projektów nas zainteresuje, powinniśmy zrobić dalszą analizę, ponieważ pamiętajmy, że jest to tylko i wyłącznie jeden wskaźnik, a do analizy potrzebujemy jak największej ilości wskaźników i na podstawie ich wskazań będziemy podejmować jakiekolwiek decyzje. Jeżeli się filmik podobał, zostawcie łapkę w górę, motywacyjną subskrypcję. Dzięki za dziś, do zobaczenia, cześć!